tym filmie dowiesz się, które ustawienia musisz włączyć, żeby grać na jakimś poziomie. Ponadto pokażę Ci swoje ustawienia, którymi możesz się zasugerować, żeby grało Ci się przyjemniej. Siemaneczko, z tej strony Anioł. Gram w tę grę dosyć długo, więc zdążyłem się zapoznać z ustawieniami, które mamy do dyspozycji. Wiem, które warto włączyć, które są niepotrzebne, no i pokrótce opowiem Wam o każdym ustawieniu, zarówno na komputerze, jak i na wersji mobilnej. Zaczniemy od ustawień graficznych, chociaż uważam, że ustawienia graficzne powinniśmy dostosować pod siebie i pod to, co nas zadowala, to zdecydowałem się z Wami podzielić również tymi ustawieniami. Zaczniemy od wersji mobilnej, bo tam tych ustawień jest mniej. Na telefonie mamy 5 opcji do wyboru. Z reguły na wojnie ustawiam wszystko na najniższe, żeby wyciągnąć tutaj jak najlepszą wydajność. Wiecie, gdy ja grałem w CS-a, dla mnie liczyła się najbardziej wydajność. Każdy FPS był na wagę złota, więc tutaj najniższe ustawienia w tej grze nie robią na mnie wrażenia. Naprawdę uważam, że warto było poświęcić jakość grafiki dla kilku FPS-ów, ale wracając do Call of Dragons, tak jak mówię, w czasie wojny ustawiam wszystko na najniższe, natomiast w czasie pokoju, gdy nic się nie dzieje i wiem, że mogę zmienić na wyższe ustawienia, wtedy sobie ustawiam ustawienia średnie i w zupełności mnie to zadowala. Może zagramy teraz w grę tak na szybko, pokażę Wam 2 screeny. Jeden screen będzie z ustawień średnich na telefonie, drugi screen będzie z ustawień bardzo wysokich. No i dam Wam kilka sekund na zastanowienie się, który screen jest z których ustawień. Moim zdaniem średnie ustawienia są naprawdę w porządku. Tak wygląda sprawa na telefonie. Teraz przejdźmy do ustawień graficznych na komputerze. Jeśli chodzi o jakość grafiki, zaczniemy może od rozdzielczości. Wam pokażę tutaj różnicę, na czym ona polega. Także tak wygląda moje miasto w rozdzielczości Full HD. Myślę, że wygląda to całkiem dobrze. No i mnie w zupełności to zadowala. Już nawet trochę mniejsza rozdzielczość sprawia, że ten obraz jest właśnie taki rozmazany. Może i faktycznie w ten sposób zwiększymy trochę wydajność. Dla mnie ten koszt tutaj już jest zdecydowanie za duży. Możemy zmniejszyć tę rozdzielczość jeszcze bardziej. Wtedy ten efekt będzie jeszcze bardziej widoczny. No ten obraz jest zdecydowanie dużo bardziej rozmazany. Tak naprawdę w tej rozdzielczości najbardziej mnie irytują rozmazane cyfry, rozmazane litery. Gdyby nie to, to może. No, w każdym razie gram tutaj na Full HD. Jeśli chodzi o liczbę klatek na sekundę, to mam tutaj ustawione 120. Oczywiście, gdy coś się dzieje, to tych klatek tyle nie ma. Raczej to ustawienie jest właśnie do czasu pokoju. VSync oczywiście wyłączony. Ja się jeszcze nie spotkałem w tej grze, żeby mi się rozjeżdżał ekran. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak wygląda taki rozjechany ekran, jak ja to nazywam, no to Wam wkleję z internetu na chwilę screena, co mam na myśli. Jeśli chodzi o jakość renderowania, to ja tutaj mam ustawioną na 1. Ja osobiście różnicy nie widzę, gdy jakość zwiększę powyżej 1. Pole do popisu, zwiększymy sobie tutaj jakość renderowania do maksimum. Spójrzmy teraz na Garwooda na przykład. Ja tutaj różnicy absolutnie nie widzę. Spójrzmy sobie jeszcze na miasto, jak to tutaj wygląda. Tak wygląda to wszystko na maksymalnym renderowaniu. Poza spadkiem FPS-ów, ja tutaj różnicy w wyglądzie nie widzę. Dlatego mam tutaj ustawione to właśnie na 1, gdyż na 1 wygląda to naprawdę dobrze. Natomiast gdy jakość renderowania zmniejszymy, nawet na to 0,9, wtedy już widzę, że ten obraz jest taki rozmazany, że ta jakość nie jest najlepsza. No i taki efekt mi się już tutaj po prostu nie podoba. Żeby jeszcze lepiej zobaczyć ten efekt, zmniejszmy sobie tutaj na 0,8. No i zobaczmy sobie Garwooda w takiej jakości renderowania. Pewnie dałoby się do tego przyzwyczaić, aczkolwiek te napisy są takie bardzo rozmazane. Ja tego nie lubię, więc tutaj ustawiam sobie jakość na 1. Jeśli chodzi o antyaliasing, to pokażę Wam również na przykładzie, jak to wygląda w tej grze. Wyłączmy sobie może całkowicie. Myślę, że bardzo dobrze to widać na Welynie i na jego kosturze. Widzimy takie przeskakiwanie, widzimy, że ten kostur jest wręcz taki ząbkowany. No nie wygląda to najlepiej. Zmieńmy sobie to ustawienie na 8. No a teraz zobaczmy, jak wygląda kostur Welyna. Zdecydowanie widać różnicę. Aczkolwiek to ustawienie nie działa tylko w menu bohaterów. Myślę, że bardzo dobrze widoczne to będzie na przykład na tym jaszczurze. Teraz mamy oczywiście ustawienie razy 8. Wyłączmy to ustawienie, no i zobaczmy, jak ten jaszczur będzie wyglądał. No widać, że ma takie już poszarpane tutaj te krawędzie.
Ja osobiście na 8 nie mam, ale mam to na 4 z reguły. Myślę, że na 4 wygląda to już naprawdę nieźle. Jeśli chodzi o jakość cieni, to nie gram na najwyższej jakości. Mamy tutaj 5 możliwości do wyboru. Najwyższą jakość cieni ustawiam na nagrywki, gdy robię na przykład omówienie bohatera. Jakość cieni bardzo dobrze widać na przykład na drzewach, albo bardzo dobrze widać ją na przykład na jednostkach, na behemotach. Zobaczmy sobie na smoku, tak? I porównajmy sobie jakość cieni. Najpierw na smoku, to jest najwyższa jakość cieni. Zmieńmy sobie na średnią. Teraz mamy średnią jakość cieni. Widać, że tutaj krawędzie są już tak rozmazane troszkę. Ten cień już nie jest taki ostry, ale myślę, że średnie ustawienia cieni są już takimi najmniej akceptowalnymi. Na niskiej jakości widzimy już tutaj takie piksele, ale zobaczmy, jak to wygląda na smoku. No dobra, ta niska jakość ostatecznie od biedy by jeszcze przeszła, ale jakość bardzo niska jest po prostu tragiczna. Jakość bardzo niska jest po prostu tragiczna. Tutaj widzimy już w ogóle oderwane piksele od całego modelu. Sprawdźmy, jak to wygląda na smoku. No, wygląda to wręcz tragicznie. A więc niskie, średnie to jest takie bardziej minimum, tak? Ale na wojnę oczywiście zmieniam to wszystko na bardzo niskie. Zmieńmy sobie jakość cieni na najwyższą, no i przejdźmy do okluzji otoczenia. Jeśli chodzi o okluzję otoczenia, to naprawdę nie wiem, gdzie możemy to zauważyć w tej grze. Myślę, że tutaj mogłoby być coś z okluzją otoczenia, bo mamy tutaj parę źródeł światła, więc porównamy sobie kilka ujęć z najwyższym ustawieniem, no i porównamy sobie kilka ujęć z wyłączoną okluzją otoczenia. Myślę, że tą okluzję możemy zauważyć jeszcze na Garwoodzie, ale tak jak mówię, gołym okiem tego na pierwszy rzut oka nie zauważycie, ale gdybyśmy mogli przełączyć i wyłączyć w tym samym czasie bez wchodzenia do menu, powinniśmy ten efekt zauważyć, bo w innych grach okluzja otoczenia naprawdę robi mega robotę. Teraz wyłączmy sobie okluzję otoczenia, no i zobaczmy, czy ta różnica jest widoczna. Myślę, że to było jedno ujęcie z okluzją otoczenia, drugim ujęciem był oczywiście nasz kochany smok. No i na sam koniec jeszcze przejdźmy do naszego tutaj Garwooda. No i czy coś się tutaj zmieniło? Jeśli chodzi o ustawienia trybu prostego, to moje ustawienia są następujące. Osobiście ukrywam wszystko poza legionami nazwami, no i muszę wam powiedzieć, że w moim przypadku działa to naprawdę dobrze. Żeby pokazać wam, jak to wygląda to w ten sposób. Uważam, że wręcz wygląda to normalnie, nie czuję żadnego opóźnienia. Jedyna różnica jest taka, że nie widzimy tutaj awatarów, które są przydatne. Niestety te wyskakujące awatary, które sobie teraz na chwilę włączymy, to właśnie one zauważyłem, że odpowiadają za największe tutaj opóźnienie, za największe lagi. Aczkolwiek same awatary włączone są bardzo fajną tutaj opcją, bo wtedy widzimy, który legion walczy, a który legion nie walczy, więc możemy łatwo to ocenić. Natomiast dla samej wydajności zdecydowanie lepiej mieć te awatary wyłączone. Oczywiście wszystkie tutaj ustawienia wpływają na wydajność, ale myślę, że tutaj awatary wpływają najwięcej. Bardzo mocno też wpływają tutaj te napisy wyskakujące, bo one też muszą wyskoczyć i się pokazać. Na przykład teraz widzimy, że tutaj ktoś ma naprawdę sporo piaskowych jaszczurów na sobie. O 4 czy nawet 5 piaskowych jaszczurach mówiłem już 2 lata temu, ale wtedy oczywiście nikt mnie nie słuchał. Może poza Slawko, bo Slawko też sam biega na 4 piaskowe jaszczury. No i bardzo sobie chwali, więc teraz trendy przychodzą z Polski na zachód. Teraz to Polska eksportuje trendy. To, co już było znane 2 lata temu w Polsce, dopiero teraz idzie do Ameryczki. No a wracając do samych ustawień, to tutaj absolutnie nie czuję różnicy w wydajności, ale gdy tych legionów jest naprawdę bardzo dużo, to te opcje również sobie wyłączam. No i w ten sposób wygląda mój tryb prosty. Ustawienia dźwięku mogły mnie pominąć, ale sobie zostawmy. O ile uważam, że muzyka w tej grze jest naprawdę fajna, o tyle po prostu ją wyłączam, no bo jak już gram na komputerze, to bardzo często w tle słucham sobie albo jakiegoś podcastu, albo czegoś tam, więc tej muzyki tak naprawdę nie potrzebuję. Jeśli chodzi o sterowanie, to tutaj myślę, że nie ma co tłumaczyć. Z wielkości kursora na pewno nie będę się tłumaczył. Lubię duży kursor, lubię, gdy on jest widoczny, więc mam go na 8. Jeśli chodzi o tryb sterowania, to mam tutaj tryb skrótów. Przyzwyczaiłem się do tego, że po prostu widzę tutaj na dole awatar mojego legionu, widzę czas, w jakim dotrze do celu, więc gram tutaj na trybie skrótów. No i mam tutaj 2 bardzo ważne przyciski, których używam. Pierwszym przyciskiem jest tutaj klawisz S do stopu, no i drugim, który używam bardzo, ale to bardzo często,
jest klawisz D. Wciskając klawisz D po prostu rozkazuję mojemu legionowi wrócić do miasta, więc jednym przyciskiem wracam do miasta. No i dlaczego to jest bardzo ważne? Tej opcji używam z dwóch powodów. Po pierwsze jest bardzo wygodna, no i po drugie mamy teraz plus 10 prędkości marszu, gdy członek braterstwa podróżuje do miasta, więc o 10% szybciej wycofuje się z walki. No a 10% prędkości to jest czasem naprawdę bardzo dużo. Przechodząc do skrótów klawiszowych, mamy tutaj kilka innych opcji, których również używam. Inne skróty klawiszowe, których używam to po pierwsze przycisk A. Na A mam wszystkie legiony. No i wtedy mogę jednym przyciskiem sobie gdzieś je tutaj ruszyć, gdzieś je wysłać. Zatrzymałem je oczywiście klawiszem S. Jeśli sobie przesuniemy kamerę w taki sposób, że widzimy tylko jeden legion, a reszta tam na przykład buduje albo gdzieś idzie, bo je wysłałem, wciskam sobie klawisz F, który jest odpowiedzialny za zaznaczenie legionów, które są widoczne na ekranie. No i wtedy steruję tylko tymi legionami, które są widoczne na ekranie. Ale myślę, że najlepszą opcją na komputerze jest to, że możemy sobie podzielić legiony na grupy. Na przykład mam teraz zaznaczoną pan. Wciskam Ctrl, wciskam 1, no i pan należy do grupy numer 1, tak? Więc wciskając jedynkę teraz, moja pan będzie się gdzieś tutaj ruszała. Przejdźmy sobie teraz do tej dwójki, wciskam sobie Ctrl 2, no i teraz pod jedynką mam pan, no a pod dwójką mam te dwa legiony. No i teraz bardzo łatwo jest mi nimi tutaj sterować. Na przykład pod jedynką mam legion piechoty, pod dwójką mam legiony dystansowe, którymi tutaj będę atakował. No i oczywiście teraz taka podstawa totalna, oczywiście żeby mój legion wykonał tutaj ruch, to wciskam sobie prawy przycisk myszy. Na telefonie nie pogrupujemy sobie legionów za pomocą przycisków, ale możemy zrobić to za pomocą tych ptaszków. Wtedy po prostu odznaczamy sobie na przykład legion piechoty, no i kliknijmy sobie gdzieś, żeby odznaczyć te wszystkie legiony. W tym momencie, gdy klikniemy na tę opcję, mamy zaznaczone te legiony ptaszkiem, więc wtedy sterujemy tymi legionami, które są zaznaczone ptaszkiem, no a legionem piechoty sterujemy sobie właśnie osobno awatarem, tak? No, na telefonie gram właśnie w ten sposób, że legion piechoty steruje awatarem, a resztę moich legionów steruje za pomocą tych ptaszków. Jest troszkę trudniej, ale naprawdę można sobie z tym poradzić. Mamy teraz super opcję, która jest również dostępna na telefonie. Mamy opcję szybkiej bitwy. Żeby włączyć tryb szybkiej bitwy, wchodzimy sobie w ustawienia. Na telefonie mamy to również w ustawieniach preferencji. Szukamy sobie trybu szybkiej bitwy, no i zaznaczamy, żeby to włączyć. Wtedy powinna nam się pokazać tutaj ta opcja również na telefonie. No i po włączeniu tej opcji nie musimy tutaj przesuwać awatarami po ekranie, tylko w momencie, gdy nasze legiony są zaznaczone, wystarczy, że naciśniemy palcem na ekran, no i nasz legion będzie szedł w tym kierunku, w którym naciśniemy. Ewentualnie możemy nacisnąć na przykład na wroga, no i wtedy nasz legion będzie atakował przeciwnika. Mi ta opcja bardzo uprzyjemniła grę na telefonie i myślę, że wam również się spodoba. Poza tym, jeśli naprawdę nie chcemy włączać tej opcji, to możemy sobie po prostu przyłączać ją tutaj, bo żeby ją włączyć, musimy ją zaznaczyć. Ale co ciekawe, ta opcja również daje nam coś takiego, że teraz mamy tutaj pod ręką to, co chcemy atakować i nie musimy wchodzić gdzieś tutaj w pole, żeby to wszystko pozaznaczyć. Tak, możemy to również zaznaczyć tutaj, ale jest zdecydowanie dużo więcej klikania. No a tutaj mamy to wszystko po prostu pod ręką. No i żeby wam pokazać, że to działa również z tej pozycji, to zaznaczmy sobie wszystkie legiony. No i w tym momencie nie będę mógł zaatakować tego miasta, bo jest odznaczone. Natomiast gdy sobie zaznaczymy, że możemy atakować miasta, nagle będziemy mogli atakować to miasto. Jeśli nie używacie tej opcji na telefonie, to naprawdę zacznijcie jej używać, bo życie z tą opcją jest o wiele prostsze. Jeśli chodzi o powiadomienia, to tutaj musicie włączyć kilka rzeczy. Pierwszą rzeczą jest na pewno powiadomienie o bitwach. Czasem możecie być atakowani, możecie być właśnie szpiegowani. Wasze miasto może być atakowane, więc na pewno powiadomienie o bitwach warto sobie włączyć. Wtedy na telefonie powinno wam się pokazać powiadomienie push. No i to naprawdę pierwsza opcja, którą powinniście włączyć. Drugą opcją w powiadomieniach, którą musicie włączyć, jest wiadomość od przymierza. Gdy to włączycie, wtedy R4 albo lider, król, gdy wyślę maila, wtedy również dostaniecie powiadomienie, że dostaliście wiadomość. No i ta opcja jest o tyle ważna, że musicie ją włączyć,
żeby wiedzieć, co się dzieje w waszym przymierzu. Opcją numer 3, którą musicie włączyć, jest harmonogram. Uważam, że ta opcja również jest bardzo ważna, żebyście wiedzieli, co się dzieje w przymierzu. Wtedy, gdy wejdziemy sobie do kalendarza, dostaniemy również powiadomienie o tym, że coś się będzie działo o danej godzinie, więc uważam, że naprawdę warto. No i moim zdaniem te 3 opcje powinien mieć każdy włączone. Ja mam ponadto włączone tutaj aktualizacje i szkolenia. Dzięki temu wiem, kiedy mi się skończy polityka, żeby puścić kolejną. Poza tym mam tutaj włączony powrót legionów. Gdy mój legion wróci ze zbierania, dostanę powiadomienie, że legion jest w mieście. No i wtedy, gdy zerknę na telefon, będę wiedział, że muszę wysłać na zbiory ponownie. No a reszta powiadomień myślę, że jest tutaj tak naprawdę nieistotna. Myślę, że co za dużo, to niezdrowo. Kolejną bardzo ciekawą opcją, którą mamy tutaj do wyboru, jest atak w marszu. Gdy mamy zaznaczony atak w marszu, albo gdy wyślemy nasz legion, żeby szedł w jakieś miejsce w trybie ataku w marszu, wtedy automatycznie zacznie atakować, gdy znajdzie jakiś wrogi legion w obrębie zasięgu. Zasięg znajdowania wrogów jest mniej więcej zasięgiem magów. Zaznaczmy sobie szybką bitwę, wyślijmy gdzieś nasz legion, no i zobaczmy, czy wyczuje wrogi legion gdzieś w pobliżu. Na razie tutaj nic, nasz legion nie wyczuł zagrożenia. O, teraz kogoś znalazł. No i gdybym nie wycofał, zacząłby atakować automatycznie. Także jeśli sobie gdzieś wysyłamy nasz legion, on automatycznie szuka wroga, no i zaczyna go atakować. Ta opcja może być również mieczem obusiecznym, z tego względu, że system traktuje jako wroga każdy legion, który nie należy do naszej watachy. Ten tryb ataku w marszu atakuje również farmy, więc przypadkiem możecie wyczyścić komuś farmę. Ta opcja może być fajna, jeśli gdzieś sobie chodzicie po terenie wroga i wróg wyskakuje z miast, no to wtedy automatycznie zaczniecie atakować taki wrogi legion, który wyskoczy. Aczkolwiek jeśli wysyłacie wasze legiony gdzieś dalej, no i wasz sojusznik nie należy do waszej watachy, wtedy automatycznie zaczniecie bić waszego sojusznika. Dlatego uważam, że ta opcja jest jedynie użyteczna na przykład, gdybyśmy chodzili między miastami wroga, no i ten wróg by do nas wyskakiwał z tych miast, no to wtedy automatycznie zaczniemy atakować taki wrogi legion. W innym wypadku raczej bym z tej opcji nie korzystał. Resztę opcji już przejdziemy tutaj naprawdę na szybko. Pokażę wam opcje, które ja tutaj mam włączone, które mam wyłączone, no i powiem wam dlaczego tak, a nie inaczej. Po pierwsze, hasło pomocnicze myślę, że jest naprawdę bardzo fajne, szczególnie gdy ktoś ma dostęp do waszego telefonu, do waszego komputera, może do waszego konta nawet. Może macie dzieci, które coś tam by powciskały, na przykład by chciały migrować, no to nie znając tego hasła już nie migrują na inne królestwo, a myślę, że taka nieoczekiwana migracja byłaby naprawdę nieciekawym przeżyciem, więc jeśli ktoś ma dostęp do waszego konta, myślę, że takie hasło naprawdę jest zalecane. Potwierdzenie użycia klejnotów. Ja mam tutaj 0, bo nie chcę tych powiadomień, aczkolwiek jeśli macie obawę, że wciśniecie przypadkiem i coś kupicie za klejnoty, no to jeśli sobie wpiszecie na przykład 300, no to w przypadku, gdybyście chcieli wydać 300 albo i więcej klejnotów, wtedy dostaniecie powiadomienie, czy chcecie użyć klejnotów. Ręczne rozłożenie przedmiotu i tak się resetuje po 24 godzinach, więc nie będziemy tego omawiać. Użycie przedmiotów z zasobami również się resetuje, więc tego nie będziemy omawiać. Blokowanie emotikon i szybkiego czatu również się resetuje. Szybkie operacje w kolejce legionów. Te opcje musicie włączyć na pewno, bo jeśli ona jest wyłączona, no to wtedy nie możecie sterować za pomocą przesuwania waszych awatarów, a ta opcja jest naprawdę bardzo fajna na oddalonej kamerze, no bo wtedy możemy sobie wybrać cel, kogo chcemy atakować. Więc te opcje na pewno musicie mieć włączoną. Z kolejnych ciekawych opcji, które możemy sobie wyłączyć albo włączyć, jest na przykład powiadomienie o szkoleniu bohaterów. Jeśli macie jakiegoś nowego bohatera i nie chcecie powiadomień o tym, że zyskał na przykład nowy level i nie chcecie tutaj czerwonej kropki, no to wtedy sobie odznaczacie wszystkie te opcje, no i tych powiadomień nie będziecie mieli. Wybór celu ataku się również resetuje, więc nie będziemy go omawiać. Szybka pomoc na pewno musi być włączona, tutaj na 100%. Gdybyście nie mieli tej opcji włączonej, wtedy przycisku pomocy nie mielibyście w tym miejscu, tylko musielibyście wchodzić w pomoc, no i dopiero byście mogli komuś pomóc. To jest jedna z tych opcji, która na pewno musi być włączona. Ruch kamery zgromadzenia, ja polecam tę opcję wyłączyć, naprawdę jest to niepotrzebne, za dużo przeskakiwania kamery, odrzucać z zasobów nie chcemy. Powiadomienie o szale wojennym się resetuje, pokaż paski liczby jednostek legionu,
To jest naprawdę bardzo użyteczna opcja. Gdybyśmy tej opcji nie mieli, gdybyśmy tą opcję mieli wyłączoną, wtedy tych pasków nie widzimy. No i nie widzimy wtedy, ile jednostek zdrowia ma nasz Legion, no a tego raczej nie chcemy. My chcemy jak najwięcej informacji, więc sobie te opcje włączamy. Potwierdź zakupy w sklepie przymierza, ja mam tę opcję włączoną. Wam również polecam sobie to włączyć. Gdybyście zbierali na przykład na migrację, a wcisnęłoby wam się cokolwiek innego, no to wtedy dostaniecie powiadomienie, czy chcecie to kupić. Dlatego ja mam tutaj to powiadomienie włączone. Monito po minięciu dialogu. Gdy ta opcja nie jest wyłączona, wtedy, gdy chcecie pominąć dialog, dostajecie jeszcze powiadomienie. No a myślę, że jest to po prostu utrudnianie sobie życia. Ukryj informacje o zakupie. Jeśli chcecie ukryć informacje o tym, że to wy kupujecie na przykład złote skrzynki i chcecie się ukrywać, no to sobie to zaznaczacie. Ja tego nie potrzebuję, ale w razie W mam tutaj zaznaczone, gdyby coś przypadkiem się gdzieś kupiło, no to będziemy sobie dalej wklejać baner Lili. Potwierdzenie użycia emblematu akurat się resetuje, więc to bez znaczenia, czy sobie to włączymy, czy wyłączymy. Tutaj jest bardzo ciekawa opcja. Podczas rozmieszczania gromadzących się legionów priorytet ma liczebność. No i jak działa ta opcja, już wam pokazuję. Wyślijmy sobie wszystkich robotników, zostawmy tutaj naprawdę odrobinę tych robotników. No i teraz, gdy nie mamy tej opcji włączonej, gdy chcemy tutaj wysłać legion na zbiory, automatycznie mamy tutaj wybieranych robotników, chociaż wiemy, że ładowność tego legionu nie zbierze całej kopalni. Natomiast gdy sobie włączymy te opcje, wtedy system będzie wybierał tyle jednostek, aby automatycznie zebrać całość kopalni. Ja osobiście mam tę opcję wyłączoną, no bo zbieram tylko i wyłącznie za pomocą łosi. Potwierdzenie zakupu na giełdzie, ja mam tutaj wyłączone. Potwierdzenie sprzedaży na giełdzie. Giełda to oczywiście tutaj nasz sklep z pupilami głównie, więc nie chcę sprzedać przypadkiem jakiegoś fajnego skilla. Dlatego te powiadomienia chcę otrzymywać. Przeciągnij, aby ustalić położenie budynku. Ja mam to wyłączone, bo mnie to po prostu denerwuje. W tym momencie, gdy chcę zrobić teleportację, to sobie po prostu palcem albo kursorem zaznaczam teren, do którego chcę się teleportować. Natomiast gdy sobie te opcje włączymy, wtedy nie sterujemy już samym miastem, ale sterujemy kamerą. Osobiście wolę sterować samym miastem. Tutaj co kto lubi, ale ja wolę mieć tę opcję wyłączoną. Automatyczne pozycjonowanie walczących legionów w zwarciu podczas marszu. Gdy sobie włączymy te opcje, wtedy nasze legiony idą równiutko, wszystkie jednym tempem. Niestety odbija się to również w trakcie walki, bo gdy chcemy kogoś zaatakować, no to nasze legiony ponownie muszą się wszystkie ustawić. Wtedy tracimy cenne sekundy, w których moglibyśmy atakować. Dlatego ja absolutnie z tej opcji nie korzystam. Jedynie gdy korzystam z tej opcji, to czasem sobie włączę, gdy wysyłam te legiony gdzieś daleko, żeby szły jednym tempem, aczkolwiek generalnie tę opcję mam wyłączoną. Atak w marszu sobie wyjaśniliśmy. Tryb szybkiej bitwy sobie wyjaśniliśmy. Myślę, że to jest jedna z tych opcji, którą musicie sobie włączyć, bo naprawdę uprzyjemnia grę. Potwierdzenie automatycznej regeneracji. Tutaj chodzi oczywiście o regenerację pupili, o używanie tych mikstur. Ja mam akurat tę opcję włączoną, no bo nie chcę stracić przypadkiem kilkudziesięciu mikstur. No i widzimy znowu, że mamy tutaj potwierdzenie zakupu w sklepie sezonowym. No i ta opcja się nam wyłączyła. Więc wróćmy ponownie do naszych zasług. No i zobaczmy, czy to działa. Kupmy sobie, mamy tutaj potwierdzenie. Teraz wyłączmy sobie, że nie chcemy tych powiadomień. Wróćmy do ustawień. Wracamy do ustawień, no i widzimy znowu, że ta opcja jest wyłączona. Także dokładnie tak to działa. Przypomnienie o opuszczeniu zgromadzenia się resetuje, więc tego nie będę omawiał. Niższe oddalenie widoku przy opuszczeniu miasta. Ja mam to wyłączone, bo mnie to naprawdę denerwuje. W tym momencie, gdy sobie wchodzę do miasta i sobie wychodzę z miasta, mam zdecydowanie kamerę oddaloną, dzięki czemu widzę więcej. No a gdy sobie włączymy te opcje, no to patrzcie, jaka jest tutaj różnica. Jest zdecydowanie dla mnie za blisko. Nie wiadomo, co się dzieje. Gdyby na przykład nasz wróg walczył gdzieś tutaj, a ja bym za każdym razem, gdy wchodzę do miasta, miał taką kamerę, no to naprawdę jest to bardzo kłopotliwe, dlatego te opcje na pewno wyłączamy. Potwierdzenie typu jednostki w zgromadzonej, stacjonującej armii. Ja mam to włączone, ale to i tak się resetuje, więc bez znaczenia. Jednakowa prędkość zgrupowanej armii. Tego chyba tłumaczyć nie trzeba, ja mam to włączone, bo mi się po prostu przyjemniej tak gra. Nie gubię żadnego legionu gdzieś z tyłu, więc po prostu jest łatwiej. Jeśli chodzi o te opcje tutaj, to jest jedyna opcja, która nie wiem, o co tutaj chodzi. Jeśli ktoś z was wie, to śmiało napiszcie w komentarzu.
No i ostatnią opcją jest tutaj blokowanie powiadomień, jeśli chodzi o tytuły. Ja mam oczywiście włączoną tę blokadę. Nie chcę, żeby za każdym razem mi się tutaj pojawiał komunikat, że ktoś tam dostał jakiś tytuł, bo jest to po prostu uciążliwe. Bonusowo wam pokażę jeszcze, jak wysłać na przykład dany legion komuś, żeby pokazać wasze ustawienie. Wchodzimy sobie tak, jakbyśmy chcieli rozmieścić legion na mapie. Utwórz legion, no i wtedy mamy tutaj przycisk do udostępnienia. Klikamy go, no i udostępniamy naszą formację albo na czacie prywatnym, albo gdzieś na czacie sojuszowym. No i każdy może sobie kliknąć, no i zobaczyć, co my tutaj mamy ciekawego. Możemy w ten sposób udostępnić nasze talenty. No i myślę, że to jest zmiana naprawdę bardzo, bardzo fajna. Nie trzeba się bawić w żadne screenshoty. Podstawową opcją oczywiście jest tutaj stworzenie wielu armii, no i gdy sobie stworzymy takie legiony, wtedy możemy sobie zapisać. Zapisujemy oczywiście klikając to. Polecam zaznaczyć maksymalną liczbę jednostek. No i gdy sobie zapiszemy taką formację, wtedy gdy klikniemy sobie na jakąś tam cyfrę, pod którą zapisaliśmy daną formację, no to ta formacja się nam wczyta. Myślę, że totalną tutaj podstawą jest oczywiście zapisanie danego marszu, danej formacji, żeby mieć taki legion pod ręką. Zapiszmy sobie tak na szybko teraz tutaj Syndriona z Fregar. Dajmy sobie tutaj Ptaka Nocy. No i zapiszmy sobie ten marsz na tej pozycji. No i teraz, gdy chcemy wyjść naszym legionem, widzimy, że Fregar jest na początku. Wystarczy, że sobie klikniemy na daną formację, no i mamy od razu gotowy marsz. Bonusowo wam pokażę jeszcze tutaj, że jeśli chcemy sprawdzić nasze wzmocnienia legionu, no to wszystkie mamy tak naprawdę podliczone tutaj. Widzimy na przykład, że z tym pupilem mamy 41,2% HP, natomiast gdy zmienimy sobie pupila na przykład tego, który ma talent do HP, wtedy nasze tutaj HP powinno się zwiększyć, no i mamy zwiększone HP. Mamy również o wiele więcej procent, z tego co widzę, 542,5. No a z Ptakiem Nocy mamy tych procent 507, więc różnica jest zdecydowanie większa. Aczkolwiek te procenty tutaj tyczą się samego jaszczura, bo mamy tutaj uzdrawianie przyznawane przez umiejętności pupila plus 32,6%. To daje nam jasny znak, że te dwie umiejętności się stakują. W tym odcinku to by było na tyle, ja będę się tu z wami żegnał, trzymajcie się, elo.